zginęła, oj, my żyjemy. Cześć, witam Was moi drodzy. No, ostatnio Was zasypuję materiałami, ale mam trochę wolnego, to mogę porobić. Dzisiaj będzie o największym szkodniku, raku żerującym na zdrowym organizmie społeczeństwa, czyli o naszym zbawcy narodu, samym Jarosławie Towarzyszu Kaczyńskim. O Kaczyńskim już w wielu filmikach wiele mówiłem. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć to, jak Kaczyński zrobił w konia, wyrolował wiele milionów Polaków, którzy ślepo są w niego zapatrzeni, gotowi pójść za nim do samego piekła, nie widząc niczego, co było za nim, jak doszedł do władzy, jak zbudował swoją partię, swoje imperium, swoją komórkę rakową. Pozwólcie, że tak to będę, partię PiS będę tak nazywał, komórka rakowa, bo PiS kojarzy mi się z rakiem, pasożytem, groźnym nowotworem, który żeruje i niszczy zdrowy organizm polskiego społeczeństwa. Niewielu Polaków się chce grzebać w przeszłości, łączyć te przysłowiowe kropeczki, żeby dojść do prawdy. Dla nich liczy się tylko to, co jest tu i teraz, ewentualnie to, co będzie w najbliższym czasie. Jak powiedziałem, fanatycy Kaczyńskiego gotowi są uwierzyć w każdą brednię Kaczyńskiego, w każdą bzdurę każdego pisowca, popierają się nawzajem, nie analizując tych słów. Po prostu to, co Kaczyński powie, to jest dla nich święte i koniec, kropka, a każdy, kto myśli inaczej, jest wrogiem narodu, zdrajcą, gorszym sortem, po prostu najgorszym wrogiem. No, do tego właśnie doprowadził Kaczyński, że obecnie mamy najbardziej skłócone społeczeństwo chyba w historii naszego kraju. Jesteśmy chyba najbardziej podzielonym narodem, no ale w imię zasad komunistów, bo o tym będzie dzisiaj też, no Kaczyński ma zasadę, że skłóconym narodem łatwo jest rządzić, najprościej jest rządzić, więc no i musi być wróg. Partia PiS bez wroga po prostu nie istnieje. Moi drodzy, pozwólcie, że ja zauważam, że Kaczyński jest głupi, niezaradny, bo sam sobie by w życiu, można powiedzieć, nie poradził, ale też tutaj no, ciężko mi to przez gardło przechodzi. W pewnym sensie jest swojego rodzaju geniuszem. I tutaj właśnie powiem Wam dlaczego. Bo mimo, że gada bzdury, jakby był oderwany od rzeczywistości, nie żył współczesności, zauważcie taki drobny szczegół, że potrafił omamić miliony Polaków, miliony rodaków, potrafił zbudować partię, pewnie nie sam, ale do tego dojdziemy. Ale może się zatrzymajmy przy tym, że potrafił zbudować partię, omamić miliony Polaków, którzy są w niego zapatrzeni, są zaślepieni i gotowi są, nie wiem, do bratobójczej walki, byle tylko obronić, nazwijmy to w cudzysłowie, dobre imię Jarosława i jego partii, jego pomysłów. A jak do tego doszedł? I właśnie o tym dzisiejszy będzie materiał. I pozwólcie, że tutaj się cofnę do czasów
powojennych. Od tego zacznijmy, bo przygotowałem materiał, który postaram się Wam tutaj właśnie przedstawić, jak Kaczyński do tego wszystkiego doszedł, jak to wszystko działało, że to się nie wzięło znikąd. Także przenieśmy się w czasy po zakończeniu II wojny światowej. Od tego zacznijmy. Co to za maszyna, gdy dodaje gazu, nie chce jechać mi od razu. Co to za... Jak wszyscy wiemy, w wyniku umowy mocarstw w Jałcie Polska oddana została w strefę wpływów Rosji sowieckiej, czyli w strefę wpływu ustroju komunistycznego. Polacy tych decyzji nie akceptowali, bardzo długo się sprzeciwiali, nawet zbrojnie. Musieliśmy jednak ulec przewadze siły, jednak nigdy nie zrezygnowali z walki o wyrzucenie z Polski znienawidzonego ustroju. Wielu Polaków oddało życie w tej walce, wiele spędziło wiele lat w więzieniach. Polacy pozbyli się znienawidzonego ustroju dopiero w 1989 roku, a propagowanie tego ustroju zostało prawnie zakazane na równi z ustrojem faszystowskim, z czym się całkowicie zgadzam. Jak wiecie, PiS rządził 2 razy, ale pomówmy tutaj bardziej, się oprzemy o ten ostatnie lata rządów, ostatnie 8 lat. Rządy PiS były sprawowane, że tak powiem, żelazną ręką przez samego naszego Zbawiciela, Słoneczko Narodu, Jarosława Towarzysza Kaczyńskiego. Dominującym hasłem partii PiS jest nadal zresztą walka z komunizmem i pozostałościami komunizmu. I tutaj jest właśnie ten wielki przekręt Kaczyńskiego, bo pod hasłami walki z komunizmem, pod hasłami tej walki z komunizmem wprowadzał najbardziej obrzydliwą wersję komunizmu, tak zwanego komunizmu wojennego, czyli takiego, jaki znamy z czasów dyktatury Stalina, czy obecnie zmiany w Korei, znane z Korei Południowej. Powiem tak, co prawda jako nastolatek, ale niestety miałem okazję poznać, jakim ustrojem jest komunizm. Miałem okazję go poznać teoretycznie i praktycznie. Podczas stanu wojennego miałem 15 bodajże czy 16 lat. Więc to, co Polakom wprowadzał PiS, chce wprowadzić PiS, jest dla mnie po prostu oczywiste. Oszukiwani są Polacy, ale najbardziej obrzydliwie oszukiwani są Polacy wcześniej tak bardzo ciemiężeni przez komunizm, którym wydaje się, że partia PiS likwiduje komunizm w Polsce. Kompletna bzdura. I należy zadać sobie pytanie, dlaczego Kaczyński tak kocha komunizm i dlaczego ponownie usiłuje za wszelką cenę uszczęśliwić, w cudzysłowie oczywiście, Polaków tym ustrojem. I tutaj myślę, że podanie przeze mnie kilku faktów związanych z tym człowiekiem odpowie na to pytanie. Bo może je tutaj popunktuję, żeby było łatwiej. A oto te fakty, ale nie, najpierw wstawkę filmową i po kolei i punktowo Wam tutaj, powiedzmy, w 2-3 punktach przedstawię, dlaczego Kaczyński tak kocha komunizm. On żyje komunizmem, bo być może człowiek wyszedł z komunizmu, ale komuna z człowieka
w przypadku Kaczyńskiego nie wyszła i raczej nigdy nie wyjdzie. Szanowni Państwo, to prawda, kradliśmy, ale robiliśmy to z patriotycznych pobudek. Nie kradliśmy tylko dla siebie. Kradliśmy bardzo duże kwoty, tak aby zabezpieczyć nie tylko siebie, ale także nasze dzieci i wnuki. Ponadto chodziło nam o to, aby nic nie zostawić dla Tuska. I teraz tak, pierwsza sprawa. Pochodzenie Kaczyńskiego. Jak wiadomo, Kaczyński się urodził gdzieś tam pod Odessą. Wujkami Kaczyńskiego byli Wilhelm i Henryk Świątkalscy, stalinowscy oprawcy pełniący we wczesnym PRL-u ministerialne funkcje mający na sumieniu wielu Polaków walczących o niepodległość, między innymi rotmistrza Pileckiego. To dzięki takim koneksjom Rajmund Kaczyński, ojciec Kaczyńskiego, będąc uczestnikiem warszawskiego powstania, nie tylko nie trafił do więzienia, ale jak jego współtowarzysze, ale był hołbiony wręcz przez komunistów. No jak też wiadomo, nie jest to żadną tajemnicą, że dostali nawet willę odebraną rodzinie bohatera walk o niepodległość pułkownika Lisa Kuli. W tej willi, a raczej już ruderze, mieszka obecnie sam Kaczyński. Druga sprawa. Kaczyński był zawsze pod szczególną kuratelą dygnitarzy komunistycznych. W szkole średniej miał on problemy z nauką i nie zaliczył 2 przedmiotów. I tutaj interwencja wysokiego funkcjonariusza PZPR te kłopoty zlikwidowała. Podczas studiów Kaczyński miał mentora, u którego pisał pracę doktorską. Był to profesor Ehrlich. Temat pracy był związany z umacnianiem ustroju komunistycznego i tutaj cytat: Jarosław Kaczyński pisał u Ehrlicha pracę magisterską, a później chodził na prowadzone przez niego nieformalne seminarium doktorskie. Kaczyński egzaminy doktorskie zdał z teorii państwa i prawa oraz filozofii marksistowskiej. Oba na ocenę bardzo dobrą, a 8 grudnia 1976 roku obronił pracę doktorską pod tytułem Rola ciał kolegialnych w kierowaniu szkołą wyższą. A kim był sam promotor i mentor Kaczyńskiego, Stanisław Ehrlich? Przed wojną pracownik prokuratury generalnej po wybuchu II wojny światowej schronił się przed Niemcami w okupowanym przez ZSSR Lwowie. Od czerwca 1940 roku do czerwca 1941 roku docent prawa cywilnego Państwowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki w Lwowie. W latach 1943-1945 brał udział w działaniach bojowych jako oficer 3. Brygady Artylerii Haubic. Osiągnął stopień majora w 1944 roku. Należał do Korpusu Oficerów Polityczno-Wychowawczych w 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Był zastępcą dowódcy brygady do spraw politycznych. Bezpośrednio po wojnie pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie od 1948 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytet Warszawski. Stał na czele Komitetu Uczelnianego PZPR na Uniwersytecie Warszawskim w 1950 roku. Profesor nadzwyczajny od 1951 roku, profesor zwyczajny od 1958 roku. Kierował Katedrą Teorii Państwa i Prawa oraz istniejącą przez pewien czas Katedrą Prawa Radzieckiego. Był założycielem i wieloletnim rektorem naczelnym miesięcznika Państwo i Prawo. To mentor tyle o mentorze Kaczyńskiego.
O, co jeszcze tu można powiedzieć o Ehrlichu? Może cytat. Kaczyński jest uczniem Stanisława Ehrlicha, teoretyka prawa, który w pierwszym okresie PRL-u było bardzo mocno związany z nurtem stalinowskim. Ehrlich uważał, że klasa robotniczo-chłopska musi tworzyć polityczny ośrodek decyzyjny, niezależny od państwa. Echa tej myśli powtarzały się potem przez lata w wypowiedziach Kaczyńskiego. W przygotowanym przez PiS w 2011 roku raporcie o stanie państwa i tutaj zawsze marzyłby ustawić się poza strukturą państwa. No, Kaczyński zawsze starał się być ponad prawem, ponad wszelkimi zasadami społecznymi. O tym to nie muszę was przekonywać. To, co wam przedstawiłem, to są tylko drobne fakty potwierdzające przygotowanie Kaczyńskiego z teorii marksizmu i leninizmu. Trzecia sprawa, mając wiedzę wynikającą z powyższych punktów, które wam przedstawiłem, czy kogokolwiek dziwi obecność w PiS tak aktywnych swojego czasu komunistów, działaczy politycznych, takich jak na przykład Piotrowicz, Kryże, Czabański, Lipiński i wielu innych. Czy dziwi obecność współpracowników SB, jak Przyłębski, jak Muszyński, jak osobisty przyjaciel Kaczyńskiego i zarządca jego spółki w PiS? No, roi się tam, po prostu się roi od takich. I potem się ludzie dziwią, znaczy ludzie, którzy racjonalnie myślą, dziwią się akcjom mającym na celu dzielenie Polaków na sorty, na lepszy, gorszy sort, na wyższą, niższą półkę, na wywoływaniu nienawiści wobec kolejnych grup społecznych pochodzących od emigrantów, a następnie kolejno lekarzy, niepełnosprawnych, nauczycieli, Ślązaków, przedsiębiorców czy LGBT. I o co w tym wszystkim chodzi? Okazuje się, że to znowu teoria marksizmu i leninizmu daje o sobie znać. I tutaj wam przedstawię przykład wyjaśniający właśnie takie działanie Kaczyńskiego i tych wszystkich pisowskich klakierów Kaczyńskiego. Jarosław, 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 Jarosław. Dziękuję Państwu. Może jeszcze na cześć Pana Prezesa odśpiewamy 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. I pozwólcie, że tutaj posłużę się też cytatem. Walka klas jest według marksistów motorem historii i zakończyć się winna rewolucją światową proletariuszy. Idea rewolucji światowej była bliska Lwowi Trockiemu, podczas gdy Józef Stalin wierzył w sens rewolucji w jednym kraju. Jej skutkiem ma być przejęcie środków produkcji i zagospodarowanie ich w sposób
egalitarny. Według Stalina po rewolucji walka klas bynajmniej nie ustaje, ale nasila się. A znaczy to, że posiadacze środków produkcji, beneficjenci dawnego porządku kontynuują walkę, ale innymi metodami, na przykład używając sabotażu. Stalinowska teoria nasilającej się walki klas była teoretycznym usprawiedliwieniem terroru wymierzonego często w członków partii komunistycznej. I teraz tak. W myśl tej teorii Stalin tworzył sobie grupy wrogów państwa komunistycznego, zaczynając od kontrrewolucjonistów, następnie inżynierów, wojskowych, lekarzy i całej masie grup społecznej. Zgodnie z tą teorią partia może funkcjonować i być mobilizowana, jeżeli istnieje wróg. No, musicie przyznać, że brzmi to bardzo znajomo. A jeżeli tego wroga nie ma, to należy go stworzyć. Tak więc stworzono nieistniejącego wroga, czyli emigrantów, no, Niemcy, nie zapominajmy o tym, LBGT, Tusk, no Tusk wróg numer 1. I tutaj Duda nawet w swojej kampanii, realizując teorię wroga według marksizmu i leninizmu, też używał tej taktyki, tej metody. Tak więc dzielenie Polaków, antagonizowanie ich jest praktyczną realizacją właśnie teorii marksizmu i leninizmu. Z tym, że w wydaniu polskim, w wydaniu Kaczyńskiego. Ten pisowski komunizm Kaczyńskiego różni się od komunizmu stalinowskiego stosunkiem do Kościoła. Polski Kościół jest sprzymierzeńcem komunistów Kaczyńskiego. No, rzecz jasna, no nie za darmo, no nie oszukujmy się. O, wiem. Człowiek zadaje sobie jedno pytanie. Ono ma fundamentalne znaczenie. Czy mogłem zrobić więcej? No nie. No byłem na granicy fizycznej wytrzymałości. Moi drodzy, i tak na koniec mojego wykładu chciałbym Wam przytoczyć kilka przykładów, które udało mi się znaleźć. Przykłady tego partyjnego przekazu, który pokazuje, jak bardzo PiS posługuje się językiem komunistów z czasów PRL-u. Być może przy tych dłuższych wymowach, znaczy przemowach, ciężko jest to wyłapać, ale dla uważnego ucha, dla kogoś, kto jest tym zainteresowany, można bardzo wiele właśnie takich typowo komunistycznych tekstów, wstawek wyłapać. A oto kilka z nich. Uwaga, cytuję. Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. To było wstawione w wypowiedzi Beci Oborowej-Szydło. Tylko jeśli ktoś pogrzebie, to zauważy, że jest to cytat z przemówienia 11 plenum KC PZPR z 4 września 1971 roku. Teraz kolejne. Idzie o wielką sprawę, o to, aby w obrębie życia jednego pokolenia zbudować drugą Polskę. To powiedział Duda, znaczy tam w całym ciągu swojego przemówienia. Ale to było zaciągnięte z przemówienia Edwarda Gierka na 5. plenum KCPZPR z 10 maja 1972 roku. Kolejny przykład. Uważajcie. Nie trudno domyśleć się, kto łoży na organizowanie awantur w Warszawie i w kraju. Są to ci sami,
zawiedzeni wrogowie, których życie nie nauczyło rozumu, którzy przy okazji dbają o siebie, znać i różni pogrobowcy starego ustroju. To powiedział Kaczyński w swoim przemówieniu, ale było to zaciągnięte z kolejnego przemówienia Edwarda Gierka w Katowicach. Kolejny przykład. Opieramy się na woli milionów. Przekonujemy ją w programie realizowany wysiłkiem wszystkich Polaków i chłopów, inteligentów polskich. Dzięki temu mogliśmy pójść naprzód i osiągnąć sukces, który przysporzył nam szacunku i uznania na świecie. W krótkim czasie Polska stała się silniejsza, a Polakom zaczęło się żyć lepiej i jest to fakt niepowtarzalny. To w którymś ze swoich przemówień powiedział Mateusz Morawiecki. Ale nie, to jest też zaciągnięte z przemówienia Edwarda Gierka w Katowicach w 1976 roku. No i może jeszcze jedno. Zostały rozwiązane fundamentalne problemy narodowe, sprawiedliwych granic, trwałych gwarancji niepodległości, suwerenności i bezpieczeństwa państwa opartych na niezawodnych sojuszach, a przede wszystkim na sojuszu przyjaźni i współpracy. Podstawowe przemiany społeczne, uprzemysłowienie i urbanizacja zapewniły najlepszym rzeszom ludzi, całemu narodowi awans społeczny i kulturowy, nowe, godne warunki bytu, otwierające szerokie perspektywy rozwojowe. I to w swoim przemówieniu powiedziała Becia Oborowa-Szydło. Ale nie, to jest zaciągnięte też z przemówienia Edwarda Gierka z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w 1972 roku. I tutaj, moi drodzy, można by było tego znaleźć o wiele więcej. Generalnie rzecz biorąc, zmieniając parę wyrazów, mamy po prostu język PiS żywcem wyjęty z ust Kaczyńskiego, Morawieckiego, Dudy, Szydło i innych dygnitarzy pisowskich. Tak jak mówiłem, Kaczyński oparł się na modelu marksizmu i leninizmu i faktem trzeba przyznać, nabrał na to miliony Polaków, którzy do dzisiaj mu ślepo w to wierzą, ale mam nadzieję, że koniec Kaczyńskiego będzie jak najszybszy. Oby jak najwięcej Polaków otworzyło szerzej oczy i zaczęło samodzielnie myśleć, analizować, porównywać, a nie ślepo wierzyć w każde brednie pisowskie. I na dzisiaj to tyle. Oczywiście piszcie, co wy o tym myślicie. Ja wam już bardzo dziękuję i cóż, zapraszam, nie wiem, czy jutro mi się uda zrobić filmik, ale w niedzielę was zapraszam oczywiście na drugi kanał, na vloga, ale jak mi się uda, to i jutro też coś zrobię, bo materiału mam dość sporo. A na dzisiaj to tyle. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Te dwa osobniki, choć na pierwszy rzut oka nie wydają się groźne, nie pozwólmy się zwieść. Są mistrzami w kamuflażu, potrafiąc przybierać różnorodne oblicza. Należą do gatunku ssaków o nazwie Pazernus idiotus sapiensus, zwyczajowo skracanym do PiS. Ta nazwa nie jest przypadkowa. Odzwierciedla chciwość i pazerność gatunku, gotowego do wszystkiego, by zdobyć upragniony teren, zazwyczaj przejmując go siłą. Gdy czują zagrożenie, nie cofną się przed niczym, by usunąć problem z drogi. Cieszą się poparciem króla zwierząt, który w razie kłopotów oferuje im schronienie w swojej niedostępnej dla innych jamie.
To zimnokrwiste stworzenia, źle znoszące niskie temperatury. Ich partnerki, niezdolne do samodzielnego przetrwania, szybko tracą ciepło ciała, co może prowadzić do uszkodzeń mózgu. Jeśli kiedykolwiek napotkasz na swojej drodze przedstawicieli tego gatunku, pamiętaj, spluń 3 razy.